Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. W mojej ostatniej lekcji nauczyliście się, czego życzyć osobie, która będzie miała egzamin, która zdała egzamin, która idzie na imprezę albo która jedzie w podróż. Link do tej lekcji jest gdzieś tutaj i w opisie tego filmu. A w tej lekcji nauczycie się, czego można życzyć osobie, która jest chora. Kiedy ktoś pisze mi, że jest chory, to wtedy w SMS-ie albo w mailu piszę do niego zawsze życzenia zdrowia. Taką najbardziej uniwersalną frazą będzie tutaj dużo zdrowia. Dużo zdrowia. Forma baza to jest zdrowie. Zdrowie, czyli po angielsku health. Tutaj używamy jednak formy zdrowia, bo gramatycznie to jest dopełniacz. Dlaczego? Bo w głowie mamy słowo życzę. Życzę Ci dużo zdrowia. A po czasowniku życzyć musi być dopełniacz. Możecie oczywiście powiedzieć albo napisać całą frazę. Życzę Ci dużo zdrowia. Albo życzę dużo zdrowia. Ale wystarczy tylko dużo zdrowia. Czasami ludzie mówią też dużo zdrówka. Zdrówko to jest zdrobnienie od słowa zdrowie. Tak jak kawa i mała kawka. Zdrowie i zdrówko. Czyli możecie powiedzieć: życzę Ci dużo zdrowia, życzę dużo zdrowia, albo życzę Ci dużo zdrówka, życzę dużo zdrówka, albo tylko dużo zdrówka. Tej ostatniej frazy ze słowem zdrówko używamy tylko kiedy piszemy albo mówimy do osób, które dobrze znamy. Następna fraza to szybkiego powrotu do zdrowia. To znaczy, mam nadzieję, że szybko będziesz zdrowy. Ale cała poprawna fraza to szybkiego powrotu do zdrowia. Też można dodać tutaj życzę albo życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia. A jeśli chcecie być formalni, jeśli mówicie do kogoś pan, pani, to oczywiście trzeba też napisać to albo powiedzieć to w odpowiedniej formie. Więc nie życzę Ci dużo zdrowia czy szybkiego powrotu do zdrowia, ale życzę Pani szybkiego powrotu do zdrowia, kiedy piszemy, mówimy do kobiety, i życzę Panu szybkiego powrotu do zdrowia, kiedy piszemy albo mówimy do mężczyzny. Jest jeszcze jedna taka fajna fraza: kuruj się. To jest fraza, której też używamy, kiedy mówimy albo piszemy do osób, które znamy. Kurować się to znaczy leczyć się. Zwykle takimi bardziej naturalnymi metodami. I kiedy ktoś jest chory, możemy mu napisać kuruj się. I to są po prostu życzenia zdrowia. Co jeszcze możemy powiedzieć? Wracaj szybko do zdrowia. Ta fraza też jest bardzo często używana i oczywiście dlatego, że tutaj jest słowo wracaj, to jest to też taka fraza nieoficjalna. Kiedy piszemy do kogoś, kto jest chory, albo mówimy do niego, możemy też powiedzieć trzymaj się. Trzymaj się to jest taka bardziej uniwersalna fraza. Po angielsku to znaczy
mniej więcej coś takiego jak take care. Trzymać to znaczy trzymać coś. Ja teraz trzymam zeszyt, a teraz nie trzymałam, puściłam zeszyt. Więc trzymaj się to jest trzymaj sam siebie, trzymaj samą siebie. Czyli takie, take care. Tej frazy używamy, kiedy ktoś jest chory, ale nie tylko. Po prostu, kiedy się z kimś żegnamy, też często mówimy, na razie, cześć, trzymaj się, pa. To jest bardzo częste. Podsumowując, kiedy ktoś jest chory, możecie użyć tych fraz. Jest ich naprawdę dosyć dużo. Dużo zdrowia, dużo zdrówka, szybkiego powrotu do zdrowia i przed tymi 3 frazami możecie użyć słowa życzę, może być też życzę ci, życzę pani, życzę panu. Możemy powiedzieć również kuruj się i wracaj szybko do zdrowia. Dodatkowo możemy powiedzieć na koniec trzymaj się. A teraz druga część naszej lekcji, co powiedzieć do osoby, która idzie spać. Mówimy śpi dobrze. Śpi dobrze. To jest fraza, którą mówimy do jednej osoby. Kiedy mówimy do grupy osób, mówimy śpijcie dobrze. Śpijcie dobrze. Możecie również użyć frazy słodkich snów. Słodkich snów. Czyli żeby Twoje sny, to co jest w Twojej głowie, kiedy śpisz, były słodkie. Słodkie jak czekolada. Słodkich snów. I jest jeszcze taki śmieszny wierszyk, który czasami mówimy, zwykle do dzieci, ale nie tylko. Posłuchajcie. Dobranoc, pchły na noc, karaluchy pod poduchy. Czasami jest tak, że to jest rozmowa. Jedna osoba mówi dobranoc, druga pchły na noc, a ta pierwsza karaluchy pod poduchy. Aha, jest jeszcze 4. wers tej historyjki. A na dokładkę czekoladkę. Ale co to znaczy? To nie ma dużo sensu, ale posłuchajcie. Dobranoc, good night. Pchły na noc. Pchły to są takie insekty, które mają czasami psy i koty, które gryzą. To są pchły. Pchły na noc. Trochę bez sensu. Dlaczego chcemy życzyć komuś pcheł? Mówiłam, że to nie ma sensu. Więc dobranoc, pchły na noc, karaluchy pod poduchy. Karaluchy to są takie okropne, obrzydliwe owady, takie dosyć duże mogą być. Takie. Więc karaluchy pod poduchy. Poducha to jest duża poduszka. A na dokładkę czekoladkę, a dodatkowo ekstra jeszcze czekoladę. Oczywiście to wszystko jest w tym wierszyku, dlatego że się rymuje. Powiedzmy to jeszcze raz. Dobranoc, pchły na noc, karaluchy pod poduchy, a na dokładkę czekoladkę. Taki mamy wierszyk na dobranoc i tym miłym akcentem żegnam się z Wami. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam na moją stronę polishwithdorota.pl i zapraszam Was również do mojej szkoły na kursy grupowe języka polskiego online. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia. Pa, pa!